Często pytacie, co zrobić, żeby zwiększyła się dostępność mieszkań, i celowo powiedziałem o dostępności, a nie o cenach mieszkań, bo to są dwie różne, chociaż podobne sprawy. No i wiadomo, że jak jest gra popytu i podaży, no to zależy, czy jest więcej chętnych do kupienia, czy większa podaż, i tak zmienia się dostępność mieszkań. Trzeba powiedzieć, że Polacy wzięli, powiedzmy to, we własne ręce sprawę popytu, to znaczy populacja w Polsce mocno spada i są dość pesymistyczne prognozy demograficzne pokazujące dalszy spadek populacji. Czyli teoretycznie popyt się zmniejsza, ale pozostaje sprawa podaży oraz programów różnych partii, które kandydują do wyborów, i tego, co można zrobić i co można zrobić w ogóle. Dzisiaj spotykam się z Marcinem Drogomireckim i omówimy te 9 punktów w takim duchu, że każdy kij ma dwa końce, czyli krótko mówiąc, jak wprowadzasz jakieś rozwiązanie, to ono jest dla jednych korzystne, dla innych niekorzystne. To będzie o rozdawnictwie, o końcu rozdawnictwa, o skutkach tanich kredytów, programy, akademik, działka za złotówkę, regulacja czynszów, pustostany, budownictwo komunalne, budownictwo spółdzielne czy planowanie przestrzenne, pozwolenia na budowę, zbrojenie terenów i cała ta otoczka, która utrudnia budownictwo, oraz podatki i inne opłaty związane z posiadaniem i obrotem nieruchomościami. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, trendy, co tu się dzieje, chcecie kupować, chcecie zarabiać na wynajmowaniu nieruchomości albo sami musicie wynajmować, zastanawiacie się nad kredytem, ta audycja pewnie dużo Wam powie. Moim gościem jest Marcin Drogomirecki, osoba, która już wiele lat związana jest z rynkiem nieruchomości, analizuje ten rynek. No i Marcinie, żeby tak od razu rozpocząć mocno, zacznijmy od tej filozofii. Czy warto wspierać popyt, czy podaż? Co uważasz? Witaj Tomku, witam Państwa. Pytanie jest zasadnicze i odpowiedź jest chyba dość prosta. Przede wszystkim należy ustabilizować rynek, bo temat naszej dzisiejszej rozmowy dotyczy tego, jak zwiększyć dostępność mieszkań dla obywateli, ale wydaje mi się, że ostatnie lata i te wydarzenia, które miały miejsce, i wojna, i COVID, i drukowanie pieniędzy, ale to bardzo rozchwiały nasz rynek, w szczególności rynek nieruchomości, rynek mieszkaniowy. I dopóki tutaj nie nastąpi stabilizacja, to trudno jest mówić o jakichś konkretnych działaniach długofalowych. Bo dopiero jak ten rynek się ustabilizuje, jeżeli będziemy mieli stałe, przewidywalne względnie stopy procentowe dostępne dla, no może nie dla przeciętnego, ale normalnie pracującego, zarabiającego Kowalskiego, jeżeli deweloperzy czy spółdzielnie będą normalnie, w normalnych warunkach budować nowe mieszkania, będą wiedziały, co ich czeka za, przyjmijmy to, 2 lata, bo mniej więcej tyle trwa proces inwestycyjny przy budowie budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli to wszystko się ustabilizuje, znormalizuje, no to wtedy będzie łatwiej mówić, jakie działania trzeba podejmować, żeby długofalowo każdy mógł kupić za przystępną cenę czy wynająć mieszkanie. Słuchajcie, ja zapomniałem chyba powiedzieć, że my z Marcinem nie zawsze się zgadzamy. No i właśnie na przykład mam zamiar od razu zacząć polemikę. To nie będzie wywiad z Marcinem, tylko dyskusja. Polemikę z tym, że budowa trwa 2 lata. Do tego, Marcin, musimy dodać punkt 8 u nas: planowanie przestrzenne, pozwolenie na budowę, zbrojenie terenów. Tak naprawdę te wejście na budowę przez dewelopera jest poprzedzone kilkuletnią pracą nad papierami, nad przygotowaniem terenu, nad projektem. I właśnie tutaj na przykład taka teza, takie postawienie na rozdawnictwo, na tanie kredyty, tani kredyt 2%, 0%, 1,5%, 0% Platforma, 1,5% PSL. No to jest jedna taka zasadnicza sprawa. Powiedziałem,
to, żeby wyprodukować jakieś mieszkanie od pomysłu do finału mija 4, 5 lat, może 3, jeżeli ktoś załatwi bardzo szybko papiery. Budowa sama 2 lata, ale te papiery trwają u nas straszliwie długo, często dłużej trwa ich załatwienie niż sama budowa, co jest koszmarem po prostu. I teraz tak, jeżeli dajesz komuś tanie pieniądze i napływają tanie pieniądze na rynek, albo jeżeli to, co powiedziałeś, stopy procentowe nagle się zmienią, to można powiedzieć, że popyt rośnie z dnia na dzień. Odpowiedź podaży następuje po 5 latach. No i to jest problem. Dlaczego? Jeżeli wpływają tanie pieniądze na rynek, to dlaczego nagle drożeją mieszkania? I tutaj, Marcin, chciałbym, żebyś się od razu też rozprawił i powiedział trochę na temat tych skutków tanich kredytów, jak to widzisz, kogo cieszą, kogo smucą, a od razu ja też powiem, że te 4 partie, których jest chyba tak naprawdę z 10, które być może stworzą koalicję, która prawdopodobnie i czy być może powoła nowy rząd, to mają różne podejście, bo jedne partie stawiają na rozdawnictwo, a inne na ulgi podatkowe i koniec z rozdawnictwem. Zajmijmy się dzisiaj, każdy kij ma 2 końce, skutki tanich kredytów. Skutki taniego kredytu, czyli bezpiecznego kredytu 2% widzimy wszyscy. Popyt, można powiedzieć, od początku roku, a tak naprawdę od drugiego kwartału bardzo na rynku mieszkaniowym wzrósł. Przy niewielkiej podaży ofert spowodowało to, co też wszyscy obserwujemy, dynamiczne, znaczące wzrosty cen ofertowych mieszkań, no i co za tym idzie, cen transakcyjnych. No i to jest właśnie efekt wrzucenia na rynek taniego pieniądza. To samo mieliśmy tak naprawdę, z tym samym mieliśmy do czynienia w 2021 roku, kiedy z kolei dużo pieniędzy wpłynęło na rynek z uwagi na niskie oprocentowanie lokat. Wtedy też Polacy głupi nie są, widząc, że lokata w banku nie przynosi żadnych korzyści, wyjmowali te pieniądze i też inwestowali w nieruchomości. Krótko mówiąc, tych pieniędzy wtedy też było dużo i jeszcze jeżeli dodamy do tego te środki, które były wypłacane w ramach tarczy tej antykowidowej. Jeżeli dodamy do tego fakt, no właśnie, że trzeba było uciekać już przed zaczynającą się inflacją, no to te pieniądze były inwestowane w nieruchomości. Znowuż ogromny popyt, umiarkowana podaż, znaczący wzrost cen. Czyli to, co powiedziałem na początku, to rozchwianie rynku powoduje, że no właśnie, cały czas tak do końca nie wiemy, w jakiej sytuacji ten rynek się znajduje, jakie jest tak naprawdę zapotrzebowanie Polaków na mieszkania, bo pamiętajmy, w tej chwili mnóstwo zakupów dokonywanych jest w celach inwestycyjnych, czyli w celach chronienia swoich pieniędzy. I trudno Polaków oskarżać, że chcą te pieniądze w jakiś sposób chronić, zabezpieczać się właśnie przed inflacją i że kupują mieszkania. Także dopóki tutaj nie nastąpi stabilizacja, to trudno jest dać, myślę, zdrową receptę na to, jak pomagać tym najbardziej potrzebującym. No dobrze, ale tak, wyprzedziłeś trochę temat pustostanów. Prawdą jest, prawdą, z ankiet NBP wynika, że podkreślam z ankiet, w 2022 roku 19% mieszkań kupionych na rynku wtórnym, podkreślam wtórnym, to były mieszkania kupione w strategii jak ze złotem, czyli kupić i mieć i nawet nie puścić w najem. Jako taki skarb zostały mieszkania potraktowane, ale to jest temat pustostanów, do których jeszcze wrócimy. Natomiast, no dobrze, bezpieczny kredyt, czy też te inne pomysły kredytowe, czyli platformy 0%, PSL-u 1,5% kredyt. Wiadomo, bezpieczny kredyt już widzimy, komuś przyniósł korzyść, a komu nie przyniósł. Oczywiście przyniósł korzyść wąskiej grupie beneficjentów, czyli tych, którzy spełniali warunki uzyskania tego kredytu. I bardzo fajnie. Część osób kupiła bądź właśnie kupuje mieszkanie z potężną dopłatą od państwa, ale ogromna część klientów straciła na tym, ponieważ albo mieli już jakąś nieruchomość,
albo w innych parametrach nie kwalifikują się do uzyskania tego kredytu, a też chcieli kupić mieszkanie, czy kupić większe mieszkanie, bo już nie mieszczą się z rodziną w dotychczasowych 4 kątach, no i oni bardzo na tym stracili, gdyż ceny, jak sami obserwujemy, w krótkim czasie bardzo, ale to bardzo wzrosły. No i oczywiście beneficjentami tego programu są deweloperzy, którzy mogą podnosić ceny oferowanych w tej chwili mieszkań w zasadzie do progu bólu. To znaczy nawet nie tylko deweloperzy, bo również osoby sprzedające na rynku wtórnym mieszkania, które łapią się w tym programie, również korzystają. Dodam jeszcze, że w Polsce były oczywiście programy pomocowe, Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych. Te programy w różny sposób, nie będę teraz opowiadał dokładnie jak, bo nie o to chodzi, żeby opowiadać o historii, wspierały stronę właśnie popytową, dając różne dopłaty, czy to do odsetek, czy do wkładu własnego, ale w tych programach była jedna ważna rzecz. W tych programach było ograniczenie maksymalnej ceny metra kwadratowego, zresztą różnej dla różnych lokalizacji, i jeżeli mieszkanie, jego cena metra kwadratowego przekraczała tę cenę, to po prostu dany produkt nie łapał się na ten program pomocowy. W programie Bezpieczny Kredyt nie ma takiego ograniczenia. No można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy maksymalną kwotę kredytu, które można wziąć, i minimalne mieszkanie, które zgodnie z prawem można nowe wybudować, czyli 25 metrów, to takie mieszkanie sfinansowane tym kredytem będzie kosztowało 28 000 złotych za metr kwadratowy. Czyli hulaj, dusza, piekła nie ma i można tę cenę ciągnąć tak do granicy wyporności popytu. Wniosek z tego jest taki: sypanie pieniędzy w popyt przy niewspieraniu jednocześnie rozwoju podaży powoduje wzrost zainteresowania kupnem mieszkań, czyli kierunkiem może być po prostu wzrost cen nieruchomości, co jednak zmniejsza dostępność mieszkań dla niektórych, dla beneficjentów, na przykład programu Bezpieczny Kredyt. Oni korzystają, dla nich dostępność mieszkań się zwiększyła, dla innych spadła. Teraz przejdźmy punkt trzeci. I jeszcze bym dodał, Tomku, czy ta dostępność dla beneficjentów wzrosła. Ona była wysoka, można powiedzieć, na początku, ale właśnie wraz ze wzrostem cen mieszkań, wzrostem ceny metra kwadratowego, ich ta zdolność kredytowa, nawet z tym bezpiecznym kredytem 2%, ma jakąś tam granicę. I o ile jeszcze 3 miesiące temu mogli kupić mieszkanie o powierzchni, przyjmijmy przykładowo 40 metrów, to w wyniku tego programu właśnie, tak, czyli tego zrobienia im dobrze, dzisiaj mogą już, korzystając dalej z tego programu, kupić 30 metrów, co już przestaje być często opłacalne, jeżeli jest to na przykład para myśląca o założeniu rodziny, czy rodzina z dziećmi, to w bardzo szybkim tempie to, co było dla nich w cudzysłowie błogosławieństwem, teraz może stać się i moim zdaniem już się dzieje przekleństwem, bo co z tego, że mają tani kredyt, jak mogą kupić drogie, małe mieszkanie za te pieniądze. I tu jeszcze od razu dodam, że z moich obserwacji rynku wynika, że właśnie, że ten wielki boom już się stopuje. Ofert sprzedaży mieszkań zaczyna powoli z powrotem przybywać. To oznacza, że chyba już ta przebrała się miarka, jeśli chodzi o ceny, i trochę już słabnie ten popyt generowany przez program Bezpieczny Kredyt 2%. Więc co będzie dalej? Sam jestem bardzo ciekaw. Myślę, że kolejne zmiany na rynku nas czekają. Znaczy to zobaczymy, bo zobaczymy, co na przykład, jeżeli dojdzie do władzy obecna opozycja i w tej koalicji, w której jedni mówią nie dawać żadnej pomocy, a drudzy mówią dawać pomoc, to po pierwsze zobaczymy, co oni ustalą. Mogą równie dobrze nic nie robić, bo w tym programie są zaszyte takie bezpieczniki, można powiedzieć, skończyły się pieniądze na ten program i w zasadzie nowych kredytów już nie ma. On wymiera jak gdyby taką śmiercią naturalną, ale zostawmy to, bo to będą decyzje polityków, a ja chcę tylko mówić o czystych takich
wpływie na gospodarkę, po prostu jakichś programów, niezależnie kto ten program wprowadza. Drugi punkt to właśnie te kolejne pomysły typu dopłata do czynszów, typu działka za złotówkę, typu tani akademik za złotówkę. Ja osobiście mam od razu wiele wątpliwości. Od razu też powiem, że te programy partyjne to często jest takie jedno zdanie. Akademik za złotówkę i tam nie ma rozwinięcia, dla kogo ten akademik, czy to będziemy finansowali akademiki uczelni, czy prywatne akademiki, czy to student będzie dostawał dopłatę i na przykład jak chce wynająć mieszkanie na wolnym rynku, albo raczej musi, bo po prostu miejsca w akademikach nie ma, co jest częstym zjawiskiem w wielu miastach, to czy on dostanie dopłatę do tego czynszu i będzie płacił niby tylko złotówkę. 600 zł dopłaty do czynszu? No, ja mam na ten temat zdanie mocno negatywne. Generalnie z doświadczenia wiem, że programy wyborcze to są slogany, za którymi często niewiele stoi takiej rzeczywistości, bym powiedział, faktów. One mają przyciągnąć, zachęcić do oddania głosu na konkretną partię czy na konkretną osobę. Co do zaś właśnie do samych tych obietnic programów, moim zdaniem dawanie pieniędzy jako takich jest błędnym. Rozdawanie pieniędzy nas wszystkich komuś no, powinno być utrzymane w ryzach. Tak? Te środki, które państwo przekazuje obywatelom, owszem, jest taka według mnie opcja i potrzeba, ale to powinna być wąska grupa tych osób, które tych środków rzeczywiście nie mają, które ich potrzebują. Myślę, że takie wsparcie należy się osobom rzeczywiście bardzo mało zarabiającym, nie mogącym podjąć pracy, rodzinom z osobami z niepełnosprawnościami, tam gdzie rzeczywiście tych pieniędzy nie ma, a nie na zasadzie dajmy wszystkim, bo oni na nas zagłosują. To jest absolutnie błędna droga. I druga rzecz, właśnie, że nie dajemy pieniędzy jako takich, nie robimy transferu z budżetu, tylko dajemy te dopłaty w formie ulg podatkowych. I wtedy rzeczywiście wiemy, sprawdzamy, ile ten beneficjent ma dochodu, jaki on ma majątek, i wtedy od potencjalnego podatku, który miałby zapłacić, dajemy mu ulgę, ok, płacisz jeszcze mniej, bo kupiłeś mieszkanie, bo wynajmujesz. Natomiast samo transferowanie gotowych pieniędzy do obywateli, czy tutaj, tak jak obecnie, do banków, uważam za błędne rozwiązanie. Znaczy tutaj do tych ulg podatkowych to też znowu się pospieram z tobą, bo jak ktoś jest bardzo ubogi i dostanie na przykład jeszcze podwyższony próg podatkowy do 60 tysięcy rocznie wolny od podatków, to nawet nie będzie komu tej ulgi podatkowej przyznać. Do podatków wrócimy na koniec, bo w ogóle, ale od razu powiem też, jest był w Polsce też program, który polegał na tym, że jeżeli ktoś budował mieszkanie i potem je przez 10 lat wynajmował, to dostawał potężną ulgę na wybudowanie tego mieszkania, ulgę w podatku dochodowym. 100 tysięcy mieszkań w tym programie powstało i ten program ma jedną zaletę. On wspiera podaż i nie pompuje jednocześnie możliwości nabywczej popytu, przez co ta podaż musiała być realizowana w jakichś rozsądnych cenach i nie było presji na podwyższanie. Wiele jest krajów, które zafundowały sobie system na przykład dopłat do czynszów, wspierania czynszów, takiego ogólnego. No i mechanizm działa tak, że jak czynsze rosną, to rosną te dopłaty do czynszów, właściciele mieszkań dowiadują się, aha, ty dostajesz teraz, drogi najemco, większą dopłatę, to ja ci odpowiednio, dokładnie o to zwiększenie dopłaty, podnoszę czynsz i tworzy się po prostu błędne koło. Ten temat takich jeszcze akademików za złotówkę, on dla mnie jest o tyle istotny, że również są ludzie, którzy żyją z wynajmu mieszkań i którzy na tym wynajmie zarabiają i poważną grupę taką popytową stanowią studenci.
jeżeli będą, no właśnie, nie wiem jak będą realizowane te akademiki, jeżeli by się rozpoczęło faktycznie budownictwo akademików, wspieranie czy to uczelni, czy prywatnych akademików, bo takie przecież też są budowy, no to ci ludzie, którzy do tej pory żyli z tego wynajmu, z tych czynszów, no, będą mieli po prostu mniejszą pulę zainteresowanych wynajmem u nich. To jest też ważne, ale jeżeli żyjesz z czegoś takiego, no to po prostu przyjrzyj się temu programowi. Program działka za złotówkę, to on u mnie budzi te wątpliwości, że po pierwsze nigdy nie ma nic za darmo. Te ziemię trzeba gdzieś rozdać, jakiemuś samorządowi zabrać, jemu trzeba zapłacić i załóżmy, że w jakiejś jednej gminie będą dwie takie działki za złotówkę, a będzie 10 chętnych. To będziemy robili losowanie. Jak to ma wyglądać? Ja takiego prostego wspierania to jakoś nie bardzo widzę, no ale może to ktoś rozwiąże. Czwarty temat. Regulacja czynszów i wzór umowy najmu. To no, wzór umowy najmu powiedzmy ok, niech będzie, chociaż z tymi wzorami różnie, ale regulacja czynszów. No, słuchaj Tomku, zaraz do tego się odniosę, ale chciałbym wrócić jeszcze do kwestii akademików za złotówkę i w ogóle idei akademików. Okej, one były budowane, są i pewnie będą, natomiast pamiętajmy, że przyznanie studentowi akademika za złotówkę to znaczy, że on kosztuje państwo złotówkę, kosztuje kwotę X. Przyjmijmy, że jest to nie wiem, w tej chwili 500 zł, może 1000 zł, jakiś koszt tego jest, bo ten akademik trzeba wybudować, trzeba go utrzymać i tak dalej. Więc ten student dostaje de facto, nie każdy, tylko właśnie ten, któremu uda się ten akademik w cudzysłowie załatwić, zdobyć, on dostaje od państwa kwotę X. Przyjmijmy, że 800 zł. No więc dlaczego tak jednoznacznie stawiać na budowę akademików? Może właśnie wystarczy tą asygnatę, te 800 zł dać w formie bonu i jeden student wybierze akademik, natomiast drugi powie, że woli mieszkać w wynajętym mieszkaniu. I te środki, które tak czy inaczej właśnie studentom miałyby być przekazywane, mogą być wykorzystywane w różnych segmentach rynku. Być może za pół roku okaże się, co jest dość prawdopodobne, że mieszkań na wynajem mamy w tej chwili tak dużo, że popyt nie dorównuje podaży. Więc może się okazać, że wielu studentów zamiast polować na miejsce w akademiku, z powodzeniem wynajmie sobie kawalerkę czy większe mieszkanie we dwójkę, we trójkę i niech oni tym bonem, który mają za opłacenie dachu nad głową, wybiorą właśnie, czy przekażą go na akademik, czy przekażą go właścicielowi mieszkania, w którym będą mieszkali. Także te akademiki, to mówię, to znowu jest taki slogan, budujmy akademiki, bo może ich nie trzeba budować. A czy taki akademik za złotówkę masz zamiar nie z państwa pieniędzy dopłacać, tylko państwo nie ma żadnych pieniędzy, tylko są moje pieniądze, twoje, jeżeli słuchasz naszą audycję, jesteś podatnikiem, z twoich pieniędzy te 800 zł, czy tam ileś miałoby być dla tego studenta, czyli student miliardera też ma otrzymać tę dopłatę? Żołądki mamy takie same. To już zależy od szczegółów programu, od polityków, którzy to przygotują. W mojej ocenie wsparcie od państwa finansowe w dowolnej formie, czy to bonu właśnie, czy ulgi, powinno być jednak ograniczane pod względem zamożności osoby, którą państwo wspiera. Tak, dawać potrzebującym, a nie tym, co nie potrzeba, ale to zaraz oczywiście dostaniemy inne również głosy. Zachęcam Państwa do wypowiedzi na ten temat. Wróćmy do tej regulacji czynszów. Taki kraj, regulacja czynszów, Niemcy. Oni mają regulację czynszów, no i mają kryzys budowlany w związku z regulacją czynszów. Dla mnie regulacja czynszów jest takim kuszącym, niby takim działaniem państwa, nic nas nie kosztuje, nie dajemy dopłaty, będziemy regulowali czynsze, właściciele nie będą mogli podnosić czy też opuszczać czynszów w sposób jakiś nieskoordynowany, to wszystko musi iść zgodnie z takim jakimś duchem społecznej sprawiedliwości, nazwijmy to. Ale o ile ja pamiętam, to wszelkie programy, a teraz w Niemczech widzimy, regulacja czynszów. Państwo daje możliwość powolnego podnoszenia tych czynszów, chroniąc najemców. I to najczęściej się kończy tym, że po kilku latach
nikomu się już nie opłaca wynajmować mieszkań lub budować na wynajem. Według mnie regulacja czynszów jest błędnym posunięciem, ponieważ jeżeli regulujemy przychód właściciela mieszkania, jaki on może osiągać, jak może go zmieniać w czasie, no to należałoby również regulować opłaty administracyjne za prąd, za gaz, za wodę, za ogrzewanie, które często to właściciel ponosi. Należałoby regulować ceny mebli, lodówek, dywanów, które się niszczą, które też trzeba w tym mieszkaniu zmieniać. Trzeba by regulować koszty napraw, koszty malarza, cykliniarza, hydraulika. Generalnie to wszystko, te usługi, z których właściciele korzystają, by mieszkanie nadawało się do wynajęcia. Jeżeli te usługi i te produkty, które są w mieszkaniu, czyli meble, całe wyposażenie, jeżeli one drożeją znacznie szybciej niż to, co regulator pozwala podnieść wysokość czynszu, no to jest niesprawiedliwe znowuż dla właściciela mieszkania. No tak, ta regulacja czynszów jest trudna. Temat piąty, a taki mit trochę na rynku, a może i nie mit, pustostany. Walka z pustostanami. Partia PiS miała pomysł, znaczy hasło wynosiła, że ogłosi tą walkę z pustostanami. W końcu wycofali się z tego pomysłu. Te pustostany są na sztandarach między innymi partii pana Hołowni. No właśnie, co sądzisz o tych pustostanach? Znowuż wydaje mi się, że pustostany to tak świetnie brzmiący temat, który wywołuje u odbiorców jakieś emocje. I no tak, puste mieszkania, jak mają puste i nie korzystają, ci milionerzy, to trzeba by im je zabrać albo ich opodatkować. Z jednej strony wydaje mi się, że tych pustostanów w rzeczywistości nie ma tyle, ile wskazują statystyki, ale to jest moja prywatna opinia. Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście ktoś ma nadmiar tych mieszkań, czy nadmiar to też jest kwestia ustalenia, co uznajemy za ich nadmiar, ale jeżeli gdzieś jest mieszkanie w posiadaniu, które nie wiem, minimum 2 lata jest niewykorzystywane, nie jest chociażby wpuszczone na rynek najmu, to być może coś takiego można w jakiś sposób opodatkować, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany co do tej drogi, bym powiedział, eliminacji mieszkań niewykorzystywanych z portfela inwestorów. Znaczy, jak dla mnie, to z tymi pustostanami ta liczby 2 miliony, 1,800,000, ciągle słyszymy różne liczby pustostanów. Nigdzie nie widziałem takiej statystyki, która powiedziała dokładnie, tak precyzyjnie, wiesz, ile pustostanów jest w miejscach, gdzie ludzie chcą mieszkać, a ile pustostanów jest de facto w miejscach, w których ludzie nie chcą mieszkać, bo w kategorii pustostan to również kurna chata na zabitej deskami wsi, nie zamieszkała przez nikogo, zostanie policzona jako pustostan po prostu. Skoro jest zarejestrowana, jest jako budynek, można w niej mieszkać, a nikt tam nie mieszka, to jest pustostan. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ta liczba, Tomku, tych pustostanów wydaje mi się równie mityczna, jak ta liczba brakujących mieszkań w Polsce. Ja w zasadzie, można powiedzieć, od początku mojej kariery w branży nieruchomości słyszę, że tych mieszkań w Polsce brakuje od 1,2 do 2 milionów. 20, prawie 5 lat pracuję w nieruchomościach i cały czas jest między 1 a 2 miliony brakujących mieszkań, więc być może podobną mitologiczną liczbą jest ta liczba pustostanów. No to też jest prawda, czy inaczej. Trzeba pamiętać, że mówimy o nieruchomościach. I cechą nieruchomości jest to, że one się nie przemieszczają. I w Polsce też te 30 lat temu rozkład ludności był inny w kraju niż teraz. Wiesz, są miasta, czy też rejony, które zyskują i tam jest coraz więcej mieszkańców, ale na przykład taka Warszawa, która mocno zyskuje mieszkańców, również w statystykach ma chyba, o ile dobrze pamiętam, 1,8 osoby na mieszkanie, czyli ma jedną z lepszych statystyk w porównaniu z Polską, bo w jakichś innych miejscowościach jest ponad 3 osoby na mieszkanie, a jeszcze z tamtych miejscowości się ludzie
wyprowadzają. Więc to wiesz, to jest jedno, już liczenie tych pustostanów trudne. Powiedziałem, czy one są tam, gdzie my chcemy mieszkać. Druga rzecz to ich stan techniczny. Partia PO postanowiła dać w programie, powiedziała 10 miliardów damy na remonty pustostanów samorządom. Trudno mi ocenić, jak to jest dużo, jak mało, no bo właśnie też nie wiem, nikt nie wie tak naprawdę, jakie jest to zapotrzebowanie na te pustostany, chociaż na pewno pewien zasób komunalny jest w złym stanie i warto go wyremontować, to bezsprzecznie. Powiedziałeś też o podatkach od pustostanów i w ogóle do tematów podatków to wrócimy na końcu, bo on jest chyba najciekawszy tak naprawdę, ale też od razu powiem jedną rzecz. Powiedziałeś o tym, że ktoś tam nie mieszkał 2 lata i ma płacić podatek. Czy on ma mieszkać 2 lata, czy to mieszkanie, czy ma stać puste 2 lata, czy 5 lat, czy 3 miesiące, to jest pytanie, jak to sprawdzać? Kto to będzie robił? Przecież to jest po prostu niewykonalne. Trzeba by powołać specjalną komisję chodzącą lub rozwinąć donosicielstwo sąsiadów, no co akurat to drugie to może jest najmniej trudne. Skończmy z pustostanami. Mamy takie 2 tematy, potraktujmy łącznie. To są chyba głównie lewicy propozycje, chociaż niektóre partie również coś w tym kierunku robią, czyli budownictwo komunalne i budownictwo spółdzielcze, jego rozwój. I od razu powiem, jak mi ktoś napisze uwagę, że na podstawie serialu Barei Alternatywy 4 o spółdzielniach, to go chyba zbanuję. Ja bardzo proszę o powagę. Budownictwo spółdzielcze istnieje od wielu, wielu lat. Było przed wojną i rozwijało się dobrze. Nie mówcie i nie komentujcie tego, że spółdzielnie to jest wynaturzenie. Wiemy, było wynaturzenie w spółdzielniach. Wiemy, ja to wiem, Marcin to wie, wszyscy to wiedzą. Ale to, że jakaś idea została kiedyś popsuta poprzez złe wykonanie, to nie znaczy, że sama idea jest dobra, tylko że wykonanie było po prostu złe. Dlaczego jest budownictwo spółdzielcze, w którym na przykład powstało mnóstwo osiedli też domów jednorodzinnych? Dlaczego to w ramach spółdzielni budowana, która się po skończeniu budowy potem dzieliła i każdy się uwłaszczał? Dlaczego? Bo można by to zrobić teoretycznie, mówią ludzie, niech ci ludzie się złożą, niech zawiążą właśnie nie wiadomo co i niech budują razem w 50. No i to nie wiadomo co, to się właśnie nazywa spółdzielnia. Po to zostało wymyślone, bo jak 50 kupiłoby na współwłasność grunt i jeden przestał płacić, to masz i przestał finansować budowę, to masz problem z wyrzuceniem kogoś takiego. A jak masz spółdzielnię, to masz całe prawo spółdzielcze, który o tym mówi. Skończyłem temat spółdzielni na razie. Powiedz o tym budownictwie komunalnym. Ja mam przede wszystkim wątpliwość taką, to już też było budownictwo komunalne. Pytanie, kto to obsłuży, jeżeli to ma być 300 000 mieszkań wybudowanych? Czy w urzędach są służby, które potrafią to nadzorować na dzień dzisiejszy? Właśnie tego się obawiam, że tak, z jednej strony mówisz o spółdzielniach, świetne rozwiązanie i daj Boże, żeby to się rozwijało, ale też pamiętajmy, że tak mi się wydaje, że w społeczeństwie narosła w ostatnich latach taka obawa, no właśnie, że gdzieś spółdzielnia, że to jest takie nie do końca pewne, a kto z tymi moimi pieniędzmi, czy będzie zarządzał, czy to nie padnie, nie zbankrutuje. Tak, takie wyczuwam obawy u osób, które potencjalnie chciałyby w tym trybie, że tak powiem, zdobyć dach nad głową. Budownictwo komunalne jak najbardziej tak, ale tu właśnie to, co powiedziałeś, no, kto będzie to kontrolował, kto będzie nadzorował ten transfer publicznych znowuż pieniędzy, tak? Czy to, no, tu się znowuż rodzą wątpliwości, bo pamiętajmy, samorządy nie zawsze są grupą doświadczonych ekspertów. Powiedziałbym, że raczej rzadko nimi są. Natomiast znowuż są to osoby wybrane z jakiegoś klucza partyjnego. No i takie wielkie pieniądze, które gdzieś należy przydzielić na budowę, na remonty, no to są tak zwane frukty, które no potem właśnie, no to kto zdecyduje,
który deweloper czy która firma będzie budować czy remontować już istniejącą tkankę mieszkaniową, no to tu znowuż pytanie o uczciwość i o kompetencje. Ja pomijając uczciwość, to powiem tak, w ogóle ten budownictwo komunalne to jest pomysł lewicy, która zresztą bardzo dobrze zauważyła, to szczerze mówiąc najobszerniejszy program, najbardziej się lewica napracowała nad programem swoim w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i która zauważyła, lewica, że należy unikać tworzenia gett, w których mieszkają, takich enklaw nazwijmy to raczej, żeby to było delikatniej, w których mieszkają ubożsi i takich enklaw, gdzie mieszkają jacyś bogaci, że ta ludność powinna się mieszać, że należy tak projektować osiedla, żeby w jednym osiedlu mieszkali ci biedniejsi i ci bogaci i szczerze mówiąc ja się nawet zgadzam z tym postulatem lewicy, bo widzimy kraje, w których te getta powstawały i to nie jest dobre dla rozwoju społecznego, to po prostu rodzi niepokoje. Wymieszanie ludzi powoduje, że wbrew pozorom oni mieszkają bardziej pokojowo i społeczeństwo jest spokojniejsze, co jest fajne. Ale jeżeli teraz stawiasz na budownictwo komunalne, to powstaje pytanie, komu to mieszkanie przyznać, jakie kryterium. Przecież dlaczego masz znowu rozdawać bogaczom mieszkania komunalne, które z założenia mają być tańsze? Czyli ergo możesz pośrednio, realizując swoją ideę budownictwa komunalnego, doprowadzić do tego, że tworzysz getta. Chociaż ja od razu powiem, nie jestem całkowicie przeciwko budownictwu komunalnemu. Ono powinno mieć swój udział i w moim pojęciu nawet zostało ostatnio w jakiś sposób mocno zaniedbane. Wracając jeszcze do tych spółdzielni. W Polsce niestety w ciągu ostatnich lat mamy taki, może 20 lat, może nawet trochę więcej, model budownictwa wielorodzinnego wyłącznie deweloperski. Nie mam nic przeciwko budownictwu deweloperskiemu, ale trzeba pamiętać, jaka jest różnica między deweloperem a spółdzielnią, ideą w ogóle spółdzielni. Spółdzielnia buduje dla swoich członków, zatrudnia, zawiązuje się, robi jakieś finansowanie, buduje to, że tak powiem, po kosztach. Spółdzielnia nie nalicza sobie tej marży, którą nalicza sobie deweloper. I te marże w różnych miastach, w różnych okresach są różne. One gdzieś wynoszą 8%, gdzieś 10%, gdzieś ponad 30%. Czasami deweloper też również splajtuje. Tak to wygląda. Dzisiaj problemem tworzenia spółdzielni to było to, że takich małych spółdzielni, to było to, że nie ma animatorów, nie ma, no bo musisz poznać kilkadziesiąt osób ze sobą, żeby stworzyć spółdzielnię. I to musisz pomagać w animacji tego. Kiedyś tacy animatorzy byli. To jest jedno, a drugie to, że no powiedziałbym, banki się patrzą na finansowanie spółdzielni trochę jak pies na jeża, bo nie mają tego modelu. Czyli to jest raczej rozwiązanie prawne, które by też również pomogło bankom finansować spółdzielnie. Przejdźmy do tematu teraz jeszcze 8. Planowanie przestrzenne, pozwolenia na budowę, zbrojenie terenów. I już na początku zasygnalizowałem, że u nas to przygotowanie do budowy potrafi trwać dłużej niż realizacja. Niewiele partii, chyba Hołownia tylko i Lewica, z tej koalicji mówię, zwróciły uwagę na temat planowania przestrzennego. U Hołowni jest to pomysł, żeby łatwiej przejmować tereny, które w miastach są przeznaczone jako rolne, że za 10 lat wszystkie gminy mają mieć planowanie, plan przestrzenny, no to tak trochę chyba jest zapóźnione, bo teraz weszła ustawa niedawno, która mówi, że w ciągu 2 lat, do końca 2025 powinien być plan ogólny w gminie. Niektórzy mówią, te plany nie wchodzą, bo gminy nie mają pieniędzy. To ja przepraszam, po co istnieje gmina, która przez 30 lat nie znalazła pieniędzy na zrobienie podstawowego aktu swojego działania, czyli właśnie planu przestrzennego. Może ta gmina, jeżeli nie ma pieniędzy, to po prostu nie może się utrzymać i trzeba ją dołączyć do jakiejś gminy. Tak to niestety wygląda brutalna prawda. Marcinie. No właśnie, no to skoro jedna z partii deklaruje przekazanie jakichś środków gminom na zwiększenie intensywności
tu akurat chyba chodziło o budownictwo komunalne, to może zrobić takie przepisy, które zobowiązują gminy do zrobienia planów zagospodarowania przestrzennego i jeżeli tych gmin na to nie stać, to może właśnie to wesprzeć środkami z budżetu. No bo właśnie, oprócz tego wspierania, to co mówiliśmy na początku, wspierania popytu, czyli żeby każdy mógł kupić czy wynająć, to super, fajnie, ale żeby państwo czy gminy wspierały podaż, a żeby to się działo, to właśnie trzeba przygotowywać dobre warunki do budowania, czy to przez spółdzielnie, czy to przez deweloperów, czy to przez osoby prywatne, czyli plany, drogi, kanalizacje, infrastruktura. To leży u podstaw tego, żeby mieszkań, domów więcej w Polsce się budowało. I tu pozwolisz, Tomku, jeszcze na chwilę wrócę do 7. pytania, 7. tematu, o którym mówiliśmy, czyli to budownictwo komunalne, to 6., przepraszam, budownictwo komunalne. Tu nawiązałbym do tego, co jeszcze wcześniej mówiliśmy, czyli ten bon dla studentów. Czyli, że dajemy komuś coś za bardzo niską, symboliczną cenę. I w przypadku studentów mówiliśmy o akademikach, w przypadku osób o mniejszych dochodach mówimy o mieszkaniach komunalnych, że będą mogły w wybudowanych przez gminę tanich mieszkaniach komunalnych mieszkać. No i jeszcze dochodzi to ryzyko tworzenia się gett. No to może znowuż zamiast budować za niemałe pieniądze budynki, które potem znowu trzeba utrzymywać, pilnować, remontować, to może znowu warto pomyśleć o bonie dla tych osób, które na takie mieszkanie komunalne liczą. I być może te osoby zamiast w tym getcie czy w tym bloku budowanym pewnie z mozołem, z trudem, z problemami przez samorząd, może te osoby znowuż na wolnym rynku znajdą mieszkanie, które w części mniejszej czy większej najem tego mieszkania dofinansuje samorząd, dofinansuje gmina. I wtedy znowuż odchodzi nam problem tego transferowania środków na budowanie czegoś, bo zbudować może mieszkanie, budynek deweloper, może to zbudować Kowalski, więc nie musi tego robić gmina, nie musi tego robić samorząd. Te mieszkania są, tylko przekierujmy tych potrzebujących do tych mieszkań, dopłacając im za wynajem. Co więcej, bo tu od razu się pewnie pojawi pytanie, no to jak oni będą mieli jakieś ekstra pieniądze, ten bon, to wszystko będzie skakać w górę. Okej, ale pamiętajmy, że rozliczenie tego bonu będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli właściciel tego mieszkania do wynajęcia zgłosi ten najem do Urzędu Skarbowego. To wszystko będzie przejrzyste, klarowne i wtedy nie będzie szarej strefy najmu, będzie łatwiej można kontrolować rzeczywiste wpływy z najmów, czynsze, to jaki procent ten bon pokrywa w rzeczywistego czynszu. Także to jest jeden z argumentów. No i drugi, który jest szalenie ważny, żeby reglamentować wydawanie tych w cudzysłowie bonów. Trzeba sprawdzać, czy to rzeczywiście osoby potrzebujące je dostają i czy ich sytuacja się z biegiem czasu nie zmieniła, bo być może niektórzy chcieliby w nieskończoność otrzymywać dopłaty od państwa, mimo że w międzyczasie na przykład dostali w spadku mieszkanie czy dom, ale tego znowuż nikt nie sprawdza, a wystarczyłoby do zeznań podatkowych zajrzeć. Jeżeli się okaże, że ktoś, kto korzysta z pomocy państwa, z pomocy gminy, jego sytuacja materialna znacząco się poprawiła, no to on automatycznie powinien tracić prawo do tego, że państwo mu dokłada. Takie jest moje zdanie. Powiem szczerze, że nie wierzę w bony. Bony to były w czasach Peweksów i były talony na samochody. Bony są zawsze metodą rozdawnictwa. Znaczy moim zdaniem w ogóle wspieranie rynku poprzez szalone pompowanie pieniędzy, bonów, innych rzeczy w stronę popytową prowadzi do złych rozwiązań. To jest moje zdanie. Wbrew pozorom właśnie do zmniejszania się dostępności mieszkań albo do tego, że powstaje grupa osób wybranych, którzy którzy mają te mieszkania i zauważ, że były mieszkania w Polsce, było budownictwo komunalne za Gomułki.
dostawali to ludzie, którzy tam z jakichś powodów te mieszkania dostawały, one były tańsze, potem zresztą się Gomułka, czy też właśnie Gierek pozbył problemu budownictwa i scedował je właśnie na te spółdzielnie z Alternatywy 4. To był początek wynaturzania ruchu spółdzielczego właśnie wtedy, ale co się stało? Potem nagle się okazało, że w tym mieszkaniu takim dotowanym przez państwo z minimalnym czynszem mieszkają bogacze. I nikt ich nigdy nie usunął, no bo jak usunąć kogoś tak zasłużonego? I zrobiło się wyjątki, a potem się zrobiło wyjątki stały się regułą. A potem na końcu jeszcze za darmo te mieszkania, czy za darmo, za symboliczną złotówkę, czy tam za parę złotych te mieszkania pozwalano tym ludziom wykupywać. I oni się uwłaszczyli na tym, co dostali od państwa. To tak się skończyło i ja podejrzewam, że polityka bonowa, Marcinie, nie zgadzam się z tobą, ale może się tak samo skończyć. Natomiast przeszedłeś płynnie do tematu podatków i tutaj się pewnie mocno pospieramy, zobaczymy zresztą. Podatki związane z posiadaniem nieruchomości, z obrotem nieruchomościami, opłaty różne, opłaty adiacenckie, renty planistyczne, rozmaite opłaty związane z gruntem. Ten system na dzień dzisiejszy mówi tak: nic nie rób, najlepiej, trzymaj ten grunt w rękach, trzymaj nieruchomości w rękach, nie puszczaj ich w obrót, bo stracisz, nie dziel tych nieruchomości, bo jeszcze ci przyłożą VAT i stracisz. Tych straszaków jest mnóstwo, w ogóle niepewności takiej co do interpretacji podatkowej jest mnóstwo, to bym już od razu powiem, chciałbym, żeby wreszcie było prawo tak jasne, żeby każdy je zrozumiał, ale pomijmy tę interpretację, chodzi mi o filozofię podatkową, bo stworzono nowa ustawa o planowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku. Ona stworzyła taką rzecz nazwaną planem ogólnym. Ograniczyła w przyszłości, będzie trudniej już dostawać warunki zabudowy, potem już będzie niemożliwe, jeżeli w gminie tych warunków zabudowy nie będzie. Ma zadaniem tej ustawy, i to w ogóle Unia wymaga, to jest w ogóle logika wymaga, koncentracja zabudowy, żeby oszczędzać, żeby transport nas nie kosztował, żeby tak dużo, żeby nie zanieczyszczać środowiska, żeby oszczędzać energię właśnie, no mnóstwo różnych powodów takich poprawiających trochę kulejące w Polsce planowanie przestrzenne, ale zrobiono tak, no dobrze, ograniczymy ilość terenów, na których można się budować, a w zasadzie inaczej, policzymy w gminach, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na tereny, czy te już uchwalone tereny i już wydane warunki zabudowy nie zabezpieczają tego zapotrzebowania i nie będzie można przeznaczać tereny na budowlane, jeżeli te nasze zapotrzebowanie wyliczone tam według specjalnych sposobów jest już spełnione. Czyli ergo nie będzie się można budować wszędzie. Wiem, że niektórzy chcą się koniecznie budować pod lasem. To ja też wiem i że prawo własności jest święte, chociaż chyba tak szczerze mówiąc ci, co mówią, to nie chcą, żeby tak było naprawdę, ale bo muszą pamiętać, że ich sąsiad też ma w takim razie święte prawo własności, co może być przykrym doświadczeniem. Natomiast nie stworzono systemu, który by tych ludzi, którzy staną się beneficjentami terenu, który jest przeznaczony na budowę, a na innych budować nie można, nie stworzono żadnego mechanizmu, żeby oni byli zachęceni do sprzedaży terenów. I tu wraca problem podatku katastralnego, którego się wszyscy boją, na którego temat narosły mity, że on musi zrujnować wszystkich. Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, a już wiemy, że zrujnuje. Ale jednocześnie walka z pustostanami, zapowiadana przez na przykład partię Hołowni, to jest też rodzaj podatku katastralnego, tylko taki trochę wprowadzany naokoło. Marcinie, długi wstęp zrobiłem, oddaję Ci głos na temat podatków. No, pamiętajmy, że podatki od nieruchomości tak czy owak płacimy. Czy to od gruntu, czy to od... Śmieszne.
Ale płacimy, tak? Jeżeli sumujemy wszystkie podatki, które płacimy, no to wtedy się okazuje, jak dużo z naszych pieniędzy, środków wypływa do budżetu państwa. I pamiętajmy, że jedna z partii, chyba tych, które tam dostały się do Sejmu z najmniejszym procentem uzyskanych głosów, ale jednak podnosi to, że to ciągłe opodatkowywanie nas no jest niewłaściwe i to przysparza jej fanów. Także Najmniej. najmniej, ale jest w Sejmie, prawda? W każdym razie pamiętajmy, że tak, po pierwsze te podatki płacimy. Po drugie, jeżeli mamy nieruchomości, czy to pustostany, czy inne, które generują dochód, no to od tego dochodu też te podatki płacimy. Pytanie, czy płacić podatek specjalny za to, że nie wiem, mamy działkę oddaloną od miejsca zamieszkania o 100 kilometrów, no i póki co nic na niej nie robimy, tak? No bo nie wiem, nie mamy na to środków. Czy państwo powinno zmuszać właściciela takiej działki, takiego gruntu do tego, żeby on ją sprzedał, skoro dzisiaj nie może na niej, nie wiem, wybudować domu? Moim zdaniem nie jest to właściwa droga. A jeżeli ci powiem, że za taką politykę ty jesteś sąsiadem tej działki i ty dopłacasz do zbrojenia swojej działki, płacisz drożej, a ten ktoś tam nie mieszka, to co? To inaczej ty jesteś chętny dopłacać do czyjejś działki. Państwo, żeby go obciążyło podatkiem, to nie, ale ty mu chętnie dasz pieniądze, ja nie. Nie no, No to się podatek tak kończy. płacimy. Jeżeli jest teren, na którym jest 50 działek i na 20 ludzie się budują, a na 30 ludzie trzymają ten teren w nieskończoność, a trzeba i tak wprowadzić uzbrojenie, wprowadzić drogi, prąd, kanalizację, wodę, to się rozkłada na tych, którzy tam mieszkają, tych 20. Oni za to zapłacą, a tamten sobie nie, on po co ma płacić? On zapłaci podatek 30 zł rocznie za tą działkę. To znaczy, gmina, która będzie to sponsorowała częściowo, powie tak, no dobrze, to teraz musicie płacić, czy tam zakład wodociągowy, czy ktokolwiek. Mało was jest odbiorców, tylko 20. To się nie a rurę musimy wprowadzić, jak było 50. No to wy będziecie płacili więcej. To ci pasuje? Bo mi nie. No nie, nie, to mi absolutnie nie pasuje, żeby tylko nieliczni sponsorowali infrastrukturę dla wszystkich pozostałych. Oczywiście, że nie, ale to też można rozwiązać opłatami w momencie, nie wiem, podłączania, prawda, czy prądu, czy wody, czy gazu. Nie, I te bo nie koszty. można tak prosto, bo jeszcze oprócz opłat tych, które są za stworzenie, zbudowanie jakiejś rury, tam wsadzenie w ziemię, to jeszcze są później opłaty eksploatacyjne. I nikt nie będzie, żaden zakład wodociągowy nie będzie ci sponsorował tego, że odbiór punktów zamiast co 20 metrów, to jest co 400 metrów, bo weszła zabudowa, a oni muszą i tak wodę tłoczyć, oczyszczać i tak dalej. Te koszty maleją, jak jest więcej osób. Dlatego zresztą na całym świecie jest, cywilizowanym świecie, jest budownictwo skoncentrowane, żeby koszty jednostkowe malały, koszty eksploatacji, koszty wszystkiego. Na tym to polega. Jeżeli ktoś, powiem jeszcze inaczej, na tym, że te 20 osób się zbudowało, to jeszcze wartość działki tego kogoś rośnie, czyli ty swoją budową przysparzasz komuś majątku. I też się cieszysz? Bo ja nie. Zawisny jestem straszliwie. Jest to tak fajnie byłoby żyć w świecie idealnym, ale wydaje mi się, że no nie dojdziemy do takiego, mimo najszczerszych chęci. No to na pewno, ale ja też uważam, że po prostu, słuchajcie Państwo, systemy podatkowe mogą być dobre, mogą być złe. Dopóki chcemy mieć policję, chcemy mieć armię, to musimy mieć system podatkowy. Nie da się mieć armii, nie da się mieć policji, plus jakieś ewentualnie służby zdrowia, co już stawiam bardziej pod znakiem zapytania, jak ona ma działać, jak być finansowana, nieważne. Pewien sektor publiczny w państwie istnieje i my się na niego po prostu chcemy
czy nie chcemy, składamy. W gminach się składamy i ogólnie państwowo się na niego składamy. I teraz jest pytanie, jak zbierane są od nas pieniądze i czy ten sposób zbierania pieniędzy promuje działalność, działa w ten sposób, że promuje tych, którzy coś robią, w coś inwestują i tak dalej, czy też łupiemy wszystkich, kto zarobi 2 zł więcej, to zapłaci podatek, a my będziemy rozdawali wszystkim bony, dopłaty do kredytów, różne rzeczy, róbcie co chcecie. To ja jestem za tym, że skoro już muszę płacić podatki, to niech one będą zbierane w sposób rozsądny i też wcale nie mówię, że na przykład podatek katastralny, który jest zawsze straszakiem i taki pada argument, jakaś babcia wdowa ma mieszkanie na Sadybie albo domek na Saskiej Kępie i teraz ona tam mieszkała już 80 lat i teraz ją wyrzucą, bo ona jej nie stać na ten podatek katastralny. A kto powiedział, że ta babcia ma od pierwszej nieruchomości płacić ogromny podatek katastralny? Jeżeli chcemy walczyć, nie wiem czy chcemy, ale jeżeli chcemy walczyć z tymi mitycznymi pustostanami, czy też z tym kupowaniem mieszkań takich na po prostu po to, żeby mieć zamiast złota, ludzie się mylą, bo wtedy inni płacą więcej za mieszkania. Tak to wygląda. Korzystają nieliczni, korzystają deweloperzy, tracą ci, co muszą kupić mieszkanie dla siebie. To jeżeli chcemy, a jeżeli mamy im dopłacać do tych mieszkań, to jeszcze ja tracę, bo ja będę im więcej dopłacał, dlatego że ktoś sobie traktuje mieszkanie jako złoto. Tak to wygląda. Teraz się już narażam wszystkim tutaj, sądzę, słuchaczom. Ale jeżeli ma być ta walka z pustostanami, to ona też niech będzie robiona mądrze. To wszystko można jakoś ustalić. Nie jest powiedziane, że każdy system jest sprawiedliwy podatkowy. Na pewno nie ma sprawiedliwości. Ale co powiesz na to, że jest tworzony jakiś bank ziemski i ta ziemia leży odłogiem najbliższe 10 lat, nikt nic nie buduje, wszyscy, którzy chcą budować w koło, to muszą za te puste działki zapłacić więcej, bo ktoś sobie trzyma jakąś ziemię w środku i płaci i udaje, że jest rolnikiem i płaci podatek jak od ziemi rolnej, w ogóle śmieszne opłaty. No to jest sprawiedliwy system? Tak działa w Polsce w tej chwili. I przede wszystkim skupiłbym się na tym, żeby poprawić dostępność mieszkań, nieruchomości, działek dla przeciętnego Kowalskiego i żeby to był kluczowe zagadnienie, którym zajmuje się nasza władza. Natomiast rząd, państwo powinno wspierać też tych, którzy mają problem na to, z tym, żeby pozwolić sobie czy to na zakup, czy wynajem mieszkania, dachu nad głową. I to, co tutaj trochę negowałeś, czyli ten bon mieszkaniowy, jak ja to w cudzysłowie nazwałem, nie chodzi o to, żeby to rozdawać wszystkim jak leci, tak jak teraz ten bezpieczny kredyt w zasadzie z niewielkimi ograniczeniami, ale jednak po szerokości jest rozdawany i pieniądze płyną w rynek. Nie, no właśnie ten bon, czy to dla osób najmniej zarabiających, czy dla studentów, on powinien mieć jasne widełki dochodowe, tudzież szereg innych, bo nie tylko o dochód może chodzić i on powinien być mocno reglamentowany. To właśnie to powinien być niewielki procent, niewielki udział w rynku i ten niewielki procent nie wpłynie wówczas na ten normalny, wolny rynek, na którym działa, na którym żyje i z którego korzysta lwia część naszego społeczeństwa. To znaczy, jak widać, jak trudno będzie to ustalić koalicji wspólne zdanie, skoro nas dwóch nie może też ustalić. Ja już tak tytułem trochę podsumowania, zresztą zostawię Ci na koniec głos, ale tak trochę tytułem podsumowania to chciałem powiedzieć o tych wszystkich właśnie pomysłach. Pomysły rozdawnictwa pieniędzy, pompowania w tanie kredyty przyczyniają się wprost do wzrostu cen nieruchomości, po prostu. Pomysły typu budownictwo komunalne, rozwój budownictwa spółdzielczego, jeżeli by wypaliły i spotkały się z jakimś przyjęciem, mogą zwiększyć dostępność mieszkań, a tym samym zmniejszyć parcie na ceny mieszkań takich, nazwijmy to od dewelopera, czy też kupowanych na wtórnym rynku,
co też nie jest na 100% pewne, no bo to budownictwo musi zacząć się realizować i też to budownictwo komunalne nie może być gdzieś realizowane w oddali przy torach kolejowych, bo tam są tereny publiczne. Taki pomysł był, przecież jeden z takiego, na takie budownictwo był i się nie sprawdzał. Pomysły typu zmiany podatków według mnie po prostu są konieczne. Mamy tak anachroniczne opłaty, to jeżeli mi ktoś wytłumaczy, dlaczego jak ty masz działkę i dzielisz swoją działkę na 3 części i cała działka jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo, a dzielisz nas 3 części, bo chcesz zostawić sobie kawałek i dwójce i każdemu z dzieci dać po jednej działce, to jeszcze tobie zabiorą pieniądze z tytułu opłaty adjacenckiej. 30% wzrostu wartości, bo działka mniejsza jest więcej warta niż taka duża z metra kwadratowego. Jeżeli mi ktoś wytłumaczy, gdzie jest sens tego, no to ja bardzo chcę się dowiedzieć, co państwo mi takiego zrobiło dobrego, że pobiera ode mnie te pieniądze. Inne opłaty mogę równie dobrze cytować, nie będziemy, bo już takie audycje na ten temat mamy. Krótko mówiąc, pomagać popytowi, czy pomagać podaży. Moje zdanie jest takie, wspierać możliwości podaży, upraszczać podatki, upraszczać prawo związane z podziałem, z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, ze zbrojeniem terenu, żeby w ogóle może gminy byłyby animatorami i one by rozmawiały z tymi dostarczycielami mediów, bo dzisiaj to jesteś skazany na rozmowę indywidualną z każdym z takich dostarczycieli. Likwidowanie tych takich barier to jest dla mnie najważniejsze. Może pamiętam powrót do fajnego programu, w którym budowanie mieszkań, które były potem wynajmowane 10 lat, powodowało, że ten budujący, ten inwestor otrzymuje ulgę podatkową. To jest też fajny pomysł, nie nakręcający cen mieszkań, bo no oczywiście ta jakaś pomoc taka socjalna, to już nie będę takim, że powiem, że tak darwinistą i powiem, że ta pomoc socjalna też musi być, ale musi być po prostu rozsądnie robiona i pomoc wszystkim to jest chyba tak naprawdę ze szkodą. Takie jest moje zdanie, Marcinie. Możesz wygłosić zdanie odrębne. Tak, no to ja stoję na stanowisku, które na wstępie wygłosiłem, żeby doprowadzić do ustabilizowania sytuacji na rynku nieruchomości, czyli nie wlewać jakichś potężnych kwot, które zwiększają nagle popyt, bo to nie oszukujmy się, cała ta, myślę, nasza dyskusja dzisiaj opiera się właśnie na tej nierównowadze, która w tej chwili na rynku panuje. I myślimy, jak pomóc tym, których nie stać, jak zabrać tym, którzy mają za dużo. W momencie, kiedy ten rynek wróci do, że tak powiem, normalnego poziomu, kiedy inflacja zostanie opanowana, kiedy każdy będzie wiedział, jak za 2, za 3 lata mniej więcej będzie wyglądała jego rata kredytu, kiedy to będzie wszystko przewidywalne, zarówno dla kupujących, jak i dewelopera budującego. No, bo powiedzmy sobie szczerze, deweloperzy też dzisiaj muszą szacować, jaka ta inflacja będzie za rok, za 2 i jakie będą odsetki od kredytów zaciąganych na budowę płacić. Także w momencie, jeżeli to wszystko wróci do normy, powiedziałbym, przedcovidowej, i tu będziemy mieli stabilizację. Z drugiej strony, jeżeli zaczną rosnąć nasze wynagrodzenia, które też pamiętajmy, pozornie urosły w ostatnim czasie, ale w praktyce, jak wzrosły stawki ZUS-u, jak wzrosły koszty utrzymania siebie na co dzień, to wszystko powoduje, że tak naprawdę zubożyliśmy względem rynku nieruchomości. Pamiętajmy, że prawdopodobnie od nowego roku znowuż wróci VAT na produkty żywnościowe, więc znowu ta inflacja prawdopodobnie wzrośnie, tak mówią ekonomiści. No, jeżeli to cały czas będzie takie niestabilne, to i rynek nieruchomości on nie jest jakoś wyodrębniony w cudowny sposób od całej reszty naszej ekonomii,
on też będzie się cały czas zachowywał dziwnie. I to, że ludzie kupują, tak jak też na początku powiedziałem, to, że ludzie kupują mieszkania z nadzieją na to, że właśnie w tych mieszkaniach zabezpieczą posiadany majątek, posiadaną gotówkę, która traci na wartości przez inflację, no to czy należy ich za to karać? No moim zdaniem zdecydowanie nie. Krótko mówiąc, rządzący powinni postawić na to, żeby sytuacja ekonomiczna w Polsce ustabilizowała się i wtedy ten mityczny wolny rynek, niewidzialna ręka wolnego rynku, wydaje mi się, że powinna unormować sytuację na rynku mieszkaniowym, na rynku nieruchomościowym. Znaczy, z tą stabilizacją, którą tak podkreślasz, to jest i tymi deweloperami to jest trudno, bo ten horyzont czasowy inwestycji dla dewelopera to już, jak powiedzieliśmy wcześniej, to nie jest 2 lata, tylko on wcześniej musi się zastanowić, że w ogóle chce budować, uzyskać zgody, projekty zrobić i tak dalej. To jest 4-5 lat mniej więcej do zakończenia inwestycji. To tak mniej więcej wygląda, no może tam w 3 lata ktoś się wyrobi, ale to jest bardzo, bardzo trudne. Czasami dłużej trwa nawet niż te 5 lat. I zobacz, program Bezpieczny Kredyt 2%. Dajmy jako przykład. Deweloperzy teoretycznie powinni się zachwycić i zacząć budować nowe mieszkania. Oni na razie się zachwycili, podnieśli ceny na to, co już wybudowali głównie. No tam jakieś niewielkie budowy ruszyły, bo w ogóle oceniają, że budownictwo, że rosną możliwości, będą się poprawiały możliwości popytowe ogólnie, bo sytuacja gospodarcza się będzie trochę poprawiała, ale dlaczego tak się nie rzucili na budownictwo ogromnie? Bo oni też nie wiedzą. W tym samym programie Bezpieczny Kredyt 2% jest zaszyta pewna niepewność. To znaczy, dobrze, założono tam ileś tych kredytów zostanie udzielonych, jakieś ileś tysięcy. Już widzimy w tej chwili, że zapotrzebowanie na ten bezpieczny kredyt przekroczyło założenia twórców tego programu. No i teraz powstaje pytanie dla takiego dewelopera. Ja już wyprzedałem te swoje mieszkania, czy jestem bliski wyprzedania swoich mieszkań, które mam teraz w realizacji, ale widzę, że być może zaraz ten program zostanie wstrzymany. Na przykład na rok, na coś tam. Nie będzie naboru nowych ludzi. To pytanie jest, kto będzie ode mnie kupował te mieszkania. Mówisz, inflacja rośnie. Ojej, inflacja rośnie, to podniosą stopy procentowe. Nie daj Boże, ja nie wiem, czy ta inflacja będzie rosła, to pożyjemy, zobaczymy. Ale wtedy stopy procentowe znowu urosną, że inflacja, to znaczy, że będzie mniej nabywców. O, takich zwykłych nawet. Ojej, no to ja mam teraz zacząć budowę, myśląc, że inni mają gorzej, drożej. Tak się mniej więcej dzieje właśnie w Niemczech, w Szwecji. Warto spojrzeć. Tam ceny nieruchomości spadają. Oni mają jeszcze problem z tymi najmami. Właśnie, bo budowali drogo, bo te ceny w pewnym momencie doszły do drogiej budowy, a czynsze, w kraju, gdzie jest duży udział najemców, czynsze są blokowane podwyżki, to się przestaje komukolwiek kalkulować. I tak Niemcy chcą budować 400 000 mieszkań rocznie, a budują 200 000, zwołują posiedzenia różne rządu i myślą, co z tym zrobić, i na razie mi jeszcze nic nie wyszło pozytywnego. Na razie główny deweloper powiedział, że nie przestaje budować 60 000 mieszkań. To jest rezultat tego, co tam się dzieje. I właśnie też tej niepewności, o której ty powiedziałeś. Ja co prawda nie wiem, czy nam się uda żyć w świecie zawsze stabilnym. Jak nie ryzykujesz, nie pijesz szampana, ale faktycznie to trochę tej stabilności by się przydało. Ja bym chciał, żeby został wyprowadzony taki w ogóle tak chyba nawet ponad tym, czy rządzi opozycja, czy rządzi PiS. Politycy powinni zająć się ogólnie z pomysłem na rozwiązanie, na takie systemowe rozwiązanie problemów budownictwa, bo to dotyczy wszystkich wyborców, i tych, co nie chodzą na wybory, i tych, co głosują na lewo, tych, co głosują na prawo. Wszyscy mniej więcej w ten sposób są dotknięci problemem trudnego dostępu do mieszkań. Jeżeli nie oni bezpośrednio, to ich znajomi, ich rodziny, ich dzieci. Tak to wygląda. I w ten sposób nie uzgodniliśmy wspólnego zdania, ale myślę, że daliśmy Państwu trochę do myślenia.
dobrnęliśmy do końca audycji. Piszcie swoje opinie w ogóle, co sądzicie o tym, jak powinien wyglądać rynek nieruchomości. I cóż, ja dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pisania nam propozycji nowych audycji. Dostałem propozycję audycji na temat co gdzie kupić, żeby wynajmować. To chyba taką audycję zrobimy, bo już robiliśmy ją kiedyś, ale nową trzeba by zrobić. Zapraszam na Symen24, tam znajdziecie te audycje, ale z jakimiś dodatkowymi informacjami, plus inne audycje, tabele różne gospodarcze. Zapraszam do śledzenia. Marcinowi dziękuję. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję bardzo.